Dzień dobry, kolejny dzień. Jednak jesteśmy nad Kemijoki, czyli nad rzeką. Wczoraj nie byłem pewien wieczorem, już dzisiaj rano jestem. Od dzisiaj zaczynamy naszą podróż przez Zatokę Botnicką. Wzdłuż Zatoki Botnickiej. Zobaczymy, co nas tam spotka. Powinniśmy zobaczyć piękne plaże. Mamy 6 dni na to, bo później płyniemy na Wyspy Alandzkie. No dobra, nie przedłużając, my kawusia, śniadanko. Dzisiaj taki serek podpiekany, biały ser. Taki twaróg pieczony jakby, tak. Jeszcze masła fińskiego nie spróbowaliśmy, No nie bo może... nam się nie może skończyć masło z Polski. Jedna kostka od tego czasu. No jeszcze resztka była chyba z domu zabrana jakaś taka, więc nie wiem, może przez... To nie była cała kostka właśnie. Nie wiem, ile my tego masła jemy. W ogóle nie jemy. Przez miesiąc jakieś 200 gram masła zużywamy. Nie no, 200 to kostka, a to nie było 200. No ale już tyle gdzieś zabraliśmy z domu chyba, więc... Witajcie. Ten i najbliższe filmy to Zatoka Botnicka. A o co chodzi z tym tytułowym pechem i kogo dotyczył, zobaczycie sami. Zapraszamy! No to właśnie nam minęło 5000 kilometrów na tym wyjeździe. Jesteśmy powyżej Oulu. Port Fi to chyba jedno z naszych ulubionych miejsc w Finlandii. Jakoś tak wyszło. Czasem tak jest, że miejsce to nie jest nic ale ma jakieś takie fajne fluidy. Można powiedzieć, że częściowo jedziemy po naszych zimowych śladach. Chociaż właściwie to zimą jechaliśmy po tych poznanych latem. Właśnie zimą mieliśmy okazję zobaczyć tutaj wspaniałą zorzę. W sumie to było super z jednej strony zobaczyć, jak tutaj jest i w trakcie upałów z urlopującymi się Finami i w czasie trzaskających mrozów z zamarzniętym Bałtykiem, ale za to bez żywej duszy. Fajny pomysł. To jest obrotowe. Można sobie w zależności, w którą stronę się chce obrócić. To aż taki śmietnik. Takie niebo dzisiaj. Niby nic nie zapowiadali w pogodzie. W pogodzie nie zapowiadali, ale chmury ewidentnie burzowe. Minął kolejny niespieszny dzień i takie przesiadywanie zazwyczaj skłania do refleksji. Tak żeśmy rozmawiali sobie, jak to jest teraz w porównaniu z naszym wcześniejszym jeżdżeniem, czyli z Frydvanem 1.0. Tak, Peugeotcikiem, który nam wiernie służył. Ja byłam wtedy zmęczona po paru dniach podróży. Musiałam sobie odpocząć, jakby brakowało mi takiego relaksu. Tak, bo żeśmy rozmawiali o tym, że nie jesteśmy w sumie zmęczeni podróżą. No jesteśmy już przeszło 3 tygodnie na wyjeździe. I jakby teraz mamy takie, podróżując takim dużym autem, jednak jest zupełnie inaczej, bo można się zamknąć, można odpocząć, tak w sensie też od bycia na zewnątrz, prawda? Tak. No i mieliśmy takie myśli czasem, przynajmniej ja miałem, no, że
jednak za te pieniądze, które no, trzeba było włożyć w ten samochód, żeby go zbudować, no to można by parę fajnych wycieczek pyknąć, tak? Ale warto. Jeśli ktoś z Was się zastanawia nad tym, czy no, inwestować, bo przecież tam też niby wszystko mieliśmy. Mieliśmy łóżko, mieliśmy nawet, nazwijmy to, toaletę gdzieś tam. Mogliśmy gotować, mogliśmy się umyć. Ale więcej czasu zużywaliśmy na szukanie miejscówek. Trzeba było się bardziej zastanowić. Na miejscówkę też właściwie trzeba było zjeżdżać wieczorem. Bo Tak. co tu robić w sumie, bo nie rozłożysz się z tymi wszystkimi klamotami, nie wszędzie. No, choćby na przykład w takim Nie miejscu, ma jak takiego teraz komfortu, jesteśmy, jakby, żeby tak? tak się rozłożyć. Tak. Po prostu No, wysunąć sobie te szuflady. No też wiadomo, no, jak, sprawy tam higieniczne w ciągu dnia różne no wiadomo, no, potrzeby. tak samo, no tak, no tutaj jesteśmy teraz w Finlandii, no jest tutaj w końcu chyba możemy pierwszy raz gdzieś tego tygodnia no, spokojnie usiąść wieczorem i nas nie chce wszystko zeżreć dookoła, tak? Więc tam byłoby to niemożliwe. Nawet byliśmy na tej miejscówce, tej co 3 noce spaliśmy, tam na północy i przyjechał, to chyba jakiś Citroen był, ta poprzednia generacja Berlingo. No i widać było, że chcieli się rozłożyć, no się rozłożyli się, tak, zjedli sobie no i muchy ich przegoniły, tak, nie zostali tam na noc, znaczy muchy, komary. No, tutaj w Finlandii jest wśród takich nastolatków w przedziale około 15 lat. Są bardzo niestety, to co ja pamiętam z dzieciństwa. Modne motorynki. Tak, no jakieś takie niby to wygląda jak większe, a słychać jak słychać. Tak, więc... No więc to jest taki jeden z tych dni. Dzisiaj mieliśmy takie nasze przemyślenia, chyba mało takich naszych gadań było na tym wyjeździe. No i tak, też jesteśmy mniej zmęczeni, bo więcej mieliśmy takich razów, gdzie mogliśmy po prostu gdzieś zostać, odpocząć. Tak jak dzisiaj zjechaliśmy tutaj chyba o godzinie 2. No i w sumie co, no jesteśmy przy marinie niedaleko, taki mały port. Tak, Jest zjedliśmy plaża, sobie obiad, jest przeszliśmy się. Dokładnie, Znudziło nam się, to wróciliśmy sobie, potem się Dokładnie. znowu przeszliśmy. dokładnie. No i te pół dnia minęło tak niespiesznie, tak? No teraz jest tutaj dosyć dużo innych kamperów, nawet przyczepy jakieś. Widać, że takie popularne miejsce. No i tak, więc warto, chyba tak jak wszyscy mówią, warto złapać tego byka za rogi i spróbować swoich sił, bo komfort jest zdecydowanie inny podróżowania. Oczywiście no, są takie minusy, nie wszędzie się wiedzie, ale chyba raz mieliśmy taką sytuację, Tak naprawdę żebyśmy... to jest małe auto. Tak, to jest krótkie auto, bo ono ma 5,5 metra. To jest naprawdę krótki samochód, jak na A mimo busa. wszystko nam się wszystko mieści. Tak, mamy łóżko, mamy stoliczek, mamy łazienkę. Ja jestem słusznych rozmiarów i się mieścimy. Więc nie trzeba od razu mieć 8 metrów, tak, i szafy. Albo kiosku, jak to Nie jak to no, różnie wiadomo, mówią. każdy Każdy lubi inną to, co lubi. przestrzeń. Oczywiście. My Pewnie sobie... też byśmy z większej byli zadowoleni. No na pewno, Byśmy się oczywiście. przyzwyczaili do parkowania i tak dalej. Tak jak... Ale tam chyba nam to odpowiada. Dokładnie. Chociaż wiadomo, apetyt rośnie, jak to mówią, w miarę jedzenia, więc może to nie nasze ostatnie słowo. Na razie jesteśmy zadowoleni. Oczywiście lista już rzeczy do ulepszenia, tudzież poprawienia jest taka. Tak, więc będziemy sobie dłubać. W sumie jak u każdego chyba. Chyba u każdego, tak. Po jakimś czasie się... Niektóre rzeczy się zepsuły. No tak, Jak na przykład dzyndzel od klamki w łazience, której tak, nie kamperowy. polecamy. Ale chyba nie ma dużego wyboru w tych klamkach takich, do Nie takiej ma. cienkiej Przez sklejki. chwilę się zastanawialiśmy, takie były klamki do łódki i żałuję, że takiej nie kupiliśmy. No więc będzie trzeba to wymienić. No a tak to niektóre rzeczy, no
Wiadomo, żałujemy, że tylko, że nie mamy markizy, bo już by nam się za 3 czy 4 razy na tym Tak. wyjeździe przydała. Chociaż no też nie jest normalna pogoda, to są nienormalne temperatury jak na tą szerokość geograficzną. No nie spodziewaliśmy się tego, bo gdybyśmy jechali do Hiszpanii, tudzież Portugalii albo innej Albanii, to byśmy na pewno tą markizę jednak jakoś ją zamontowali, tak. No ale dajemy radę. No dobra, chyba wystarczy naszych wynurzeń. Zawsze jak mówię, to zaczynam powtarzać i tak w kółko tak ględzę. Chyba jak film trochę. Finowie uwielbiają, ciągle zapominałem o tym powiedzieć, uwielbiają wszelkiego rodzaju automaty i jest to w każdym sklepie, w każdym centrum handlowym bardzo popularne na stacjach i ludzie w wieku do dorosłych, pełnoletnich, tak, ale nie ma znaczenia status społeczny czy wiek. No, a jesteśmy w Prizmie, olbrzymie markety, ale bardzo fajnie zaopatrzone. Jeśli ktoś by chciał też mięso z renifera, steki, tudzież jakieś inne, to tutaj do wyboru, do koloru. Weszliśmy po parę niezbędnych artykułów i przy okazji oczywiście, ja na przykład nie jestem fanem rożków, ale te są genialne, z morożką. Pingwini, takie zawsze przy tych upałach nie możemy sobie odmówić. Z posypeczką, z morożką i trochę czekolady. Pyszne, polecamy. Zawracać. Do zapasu Jakoś nam wzrósł poziom irytacji w tym mieście. Z jakiegoś powodu, nie wiem dlaczego. Chyba nic nie ma tak naprawdę do oglądania. Rozkopany, jak to w mieście, nie ma gdzie zaparkować. No to się człowiek irytuje. A jesteśmy w Ulu w ogóle. Plaża podobno tutaj jest piękna, to później spróbujemy pod tą plażę podjechać. Mieliśmy to po drodze, więc specjalnie tutaj nie przyjeżdżaliśmy. To jest ten parking. No ale tutaj jest zamknięta ulica, bo jest ten koncert. Musimy jakoś objechać w prawo. Jakoś dołem chyba. Za 500 metrów skręć w lewo. To jest zamek, a ja mam dosyć. Nigdzie nie można zaparkować, nigdzie nie można wjechać. Po prostu horror jakiś. Już dawno się tak nie zirytowałem. Tam też jakaś impreza się odbywa. Parking jest na nie wiem ile, 8 samochodów. Po prostu jest jakaś masakra. Sparkowaliśmy, więc nie wiem, możemy podejść po tą katedrę, która jest tam. Jak No, już jesteśmy podejdziemy, tutaj, stanęliśmy, tylko to... ten parking jest na 2 godziny. Tak, na Tak, 2 na godziny 2 jest. Więc Dobrze, najważniejszy podejdziemy. element w krajach skandynawskich. tak. I bardzo dobre. 12:20. No dobrze, po zamku właściwie nic nie zostało. To jest tylko teren zamkowy, właściwie park, na którym teraz są porozstawiane jakieś namioty, poogradzane wszystko w związku z tą imprezą. Zamek został wzniesiony pod koniec XVI wieku, jak właściwie wszystkie zamki tutaj w Finlandii, czyli przez Szwedów. Ten konkretnie przez Karola IX.
Natomiast w XIX wieku wybudowano ten drewniany, różowy budyneczek, w którym od 1912 roku znajduje się kawiarnia. Nie no, zrobimy tutaj rundkę małą. Oczywiście są opisane, gdzie były mury, gdzie były wieże, gdzie były mosty itd., natomiast nic się nie zachowało. I nawet moja bardzo bujna wyobraźnia sobie z tym nie radzi. Nie ma się co dziwić, że tutaj Ulu nie ma zbyt wielu zabytków, bo właściwie bardzo często od samego początku, od założenia pod koniec XIV wieku ścierały się tutaj wpływy Nowogrodu, Księstwa Nowogrodzkiego i Królestwa Szwecji. Też miasto nie miało szczęścia, bo najpierw zostało zniszczone w czasie powodzi w XVIII wieku, kiedy rzeka zmieniła swój bieg i część miasta w tej chwili jest wyspą i zostało odcięte właśnie od całego lądu. Natomiast największe zniszczenia przyniósł wielki pożar, gdzie ocalało z całej zabudowy tylko 60 budynków. Powódź miała miejsce w 1724 roku, natomiast pożar niewiele później, bo w 1736. To zmieniło oblicze tutaj miasta. Pomimo tego, że podczas traktatu dzielącego tereny dzisiejszej Finlandii między Księstwo Nowogrodzkie a Królestwo Szwecji Ulu znalazło się w domenie Nowogrodu, jednak bardzo silne osadnictwo szwedzkie doprowadziło do tego, że w sumie w końcu miasto stało się szwedzkim i pozostawało aż do czasów, kiedy zostało wcielone do Wielkiego Księstwa Finlandii jako protektorat rosyjski. Co ciekawe, w czasie wojny krymskiej po ostrzelaniu statków handlowych stacjonowała tutaj flota brytyjska. Miasto nie ucierpiało w czasie II wojny światowej, oszczędziła ją I wojna światowa. Zostało zbombardowane dopiero w 1944 roku, ponieważ tutaj stacjonował największy garnizon niemiecki w Finlandii, natomiast jakby nie ucierpiało ono mimo wszystko. Też toczyły się tutaj w czasie wojny między białymi a czerwonymi, w czasie rewolucji październikowej walki. Wygrali tutaj akurat biali, było tutaj więzienie przez pewien czas, w 1918 roku zostało zamknięte. Stąd nie ma tu wielu zabytków, ale taka trochę tragiczna historia miasta, które gdzieś jest na pograniczu Europy, gdzieś upchnięte na północy nad Zatoką Botnicką, a przez pewien czas było największym importerem smoły na całym świecie. Tutaj pewnie jest akurat to tylko i wyłącznie element dekoracyjny, natomiast często tutaj w Finlandii na północy można zauważyć drabinki, które sięgają pierwszego piętra albo dachu. Jeśli ktoś pamięta, to tak samo w Muminkach, tam w tym ich domku, była taka drabina, która szła do samego dachu, czasem Muminek nią wychodził albo Włóczyki przychodził. No proza życia, kiedy jest zasypane śniegiem, jakoś z domu trzeba wyjść. Mamy chyba pierwowzór naprawdę ciężki gruźliczanek, bo to są, tak wyglądają, tak mi się wydaje, kubki do picia wody z fontanny. Tutaj na tyłach ratusza jest rzeźba, która powstała w 2005 roku na 400-lecie miasta i nosi tytuł Przemijanie czasu. Przedstawia postaci historycznie, cofając się, no zależy z której strony patrząc, tak? Tutaj na początku z naszej strony siedzi chyba przyszłość, a cofamy się jakby do początków mieszkańców. Tak chyba mamy tutaj w tej Finlandii, że zaskakują nas dworce kolejowe, bo to Ulu to w sumie duże miasto, przemysłowe, a dworzec się ostał XIX-wieczny, jak nic. Akurat nam się trafiło, stoi
To jest najprawdopodobniej ten pociąg, który zmierza do Rovaniemi. Słynny. Idą kaczki. Jeszcze coś komentują po drodze. No nie, a pani jak komentuje? Ale się tak zbierały ze 2 razy, żeby przejść. Przyjechaliśmy na tą słynną plażę w Ulu. Na Likari. Podobno fantastyczna, no, ludzi mnóstwo, samochodów mnóstwo, udało nam się zaparkować. A jak jest? Chodźcie, zobaczymy razem. Fajnie jest? Fantastycznie. Znaczy nie spodziewaliśmy się czegoś innego, natomiast Nie, wiedzieliśmy, że to Słyszeliśmy, będzie że tego tak. typu plaża miejska po prostu, gdzie z chodnika wchodzi się na Tak, plażę jest i nawet jest nie widać, że to jest przywiezione. morze tak naprawdę. Wiadomo, jesteśmy już za Zatoką Botnicką, więc to nie ma co narzekać, czy widać, czy nie widać. To jest może 1000 na 100 metrów piasku wysypanego. Właśnie, wysypany po prostu sztucznie piasek. Tutaj oni nie mają tych plaż piaszczystych. Tak. Oczywiście jak się wpisze Ulu w internet, to w zdjęciach wychodzi na pierwszym miejscu, wychodzi tamta budka z taką plażą na zachodzie słońca i w ogóle. Kolejny przykład, że internet wszystko przyjmie. Odpowiednim obiektywem, Tak. zdjęcie zrobione, bez ludzi. Wiadomo. To my już wyplażowani. Zmierzamy do auta i opuszczamy Ulu. Co by tu powiedzieć? Nie wiem. No my mamy czas, się snujemy trochę teraz już, zjeżdżając na południe. I no zajrzeliśmy tutaj po drodze poniekąd. Co kto lubi, jak zwykle. To oczywiście, no tak, my mówimy w naszym zdaniu, nie to, że jesteśmy malkontentami i nam wszystko przeszkadza, ale naprawdę są ładniejsze i przyjemniejsze miejsca. Bardziej urokliwe, spokojniejsze, ale no, trzeba przyznać, że tutaj starają się, żeby to, znaczy widać, że to dla Letników. Dla letników jest tak, tutaj są domki na wynajem, wcześniej mieliśmy kemping, hotele 2 czy 3 duże. Pewnie my jako Polacy jesteśmy trochę rozwydrzeni też tymi naszymi pięknymi bałtyckimi, szczególnie zachodnimi plażami. Więc, a tutaj jak normalnie jest kupa chwastów albo kupa kamieni nad morzem, bo tak tutaj to wygląda. W sumie w większości Estonii też, z tego co widzieliśmy do tej pory. Więc jak tutaj jest kawałek piachu, obojętnie sztuczny czy niesztuczny, no to jest high life. Dzisiaj zmęczeni zgiełkiem, Plażowiczów, tak, tłumem ludzi, upałem. wszystkim. Jakoś tak ten dzień dzisiaj nie był. Jak znaleźliśmy takie miejsce odludne.
No nie takie odludne, bo tam zaraz są domy gdzieś tam. Oczywiście są pomiędzy dwoma miasteczkami tak naprawdę na mapie widać. I może to nie wygląda, ale jesteśmy cały czas nad Zatoką Botnicką. Tradycyjnie dziękujemy Wam za wspólnie spędzony czas. Tak naprawdę plaża w Ulu nie jest taka fatalna, jak to mogło zabrzmieć z naszych wypowiedzi na gorąco. Wiadomo, bo nasze bałtyckie plaże stawiają poprzeczkę naprawdę wysoko. Faktem jest, że plaża w Ulu zrobiła na nas większe wrażenie zimą, gdzie zresztą spędziliśmy sympatycznie Sylwestra. Reszta wybrzeża jeszcze przed nami. W kolejnym odcinku zajrzymy na kilka kolejnych plaż. Jesteśmy bardzo ciekawi, która z nich skradnie Wasze serca i czy to będzie ta sama, która skradła serca nam. Do zobaczenia!